Zagórz to niewielkie miasteczko położone kilka kilometrów od Sanoka. Zabytków nie ma zbyt wielu, ale warto tam się wybrać chociażby dla jednego – ruin górującego nad okolicą klasztoru ojców karmelitów bosych. Klasztor stanowił warowną fortyfikację obronną wzniesioną na wzgórzu zwanym Mariamontem w 1730 roku. Klasztor ufundował Jan Adam Stadnicki, ówczesny właściciel Leska, w podzięce za ocalenie życia w wojnie północnej. Prace przy budowie klasztoru trwały 30 lat. Zamieszkiwało go 24 zakonników, a ich spokój zakłóciły w 1772 roku działania wojenne. Zniszczenia i pożar spowodowały znaczne straty, jednak klasztor zdołano odbudować. Jednak to, co wydarzyło się w Dzień Bożego Ciała 1822 roku, do dnia dzisiejszego nie dziwi pobożnych mieszkańców. Nadal żywa jest pamięć tragicznego końca, jaki spotkał potężny niegdyś klasztor. A wszystko zaczęło się pod koniec XVIII wieku, kiedy to tuż za murami klasztoru zbudowano dom rekolekcyjny. Przyjeżdżali tam dla pobożnych rozmyślań i odprawienia pokuty możni panowie z całej diecezji. Być może obecność tych wysoko urodzonych, a nie zawsze skruszonych grzeszników wpłynęła na rozluźnienie surowej reguły klasztoru. Coraz częściej w klasztornych murach gościli ludzie świeccy. Refektarz nieustannie rozbrzmiewał gwarem hucznych biesiad i dźwiękiem kielichów. Z tą sytuacją nie mógł pogodzić się przeor zakonu, dawny żołnierz napoleoński Grzegorz Nieczuja. Bolał on bardzo nad upadkiem obyczajów i gromił zakonników za zbyt swobodne życie, lecz nikt nie słuchał jego przestróg. Zdesperowany rzucił płonącą pochodnię do klasztornego spichrza. Sam zginął w płomieniach, a ciało jego, zgodnie z ostatnią wolą, złożono na wieczny spoczynek pod posadzką spalonego kościoła. Według innych przekazów ogień w klasztorze podłożył austriacki żołnierz. Rząd zaborczy chciał bowiem doprowadzić do likwidacji zakonu, ponieważ wśród mnichów ukrywali się polityczni emisariusze i zbiegli z wojska dezerterzy. Podobno jeśli ktoś odwiedzi ruiny w dniu świąt kościelnych, usłyszy stłumione dźwięki organów, chór śpiewający pobożne pieśni i bicie dalekich dzwonów. A jeśli zmruży oczy, może na klasztornym wzgórzu zobaczy widmo mnicha. Po II wojnie światowej ruiny klasztoru powróciły w ręce prawowitych właścicieli zakonu karmelitów bosych, którym władze państwowe nie zezwoliły na odbudowanie obiektu. Kiedy klasztor stał się własnością gminy Zagórz, ruszyły prace zabezpieczające. Jednak w 1997 roku podjęto decyzję, aby utrzymać budowlę w stanie stałej ruiny. Jako ciekawostkę dodamy, że w jednej z książek nowej serii o panu samochodziku w zagórskim Karmelu ukryty jest tajemniczy skarb.
Istnieje także legenda o tunelu do zamku w Lesku przebiegającym pod korytem Osławy.